Ten przepis na makówki mam w swoim zeszycie od 35 lat i do dziś robię je na każdą Wigilię. Dziś podzielę się z nim z Tobą. Z suchych bułek, maku i kilku prostych składników powstaje deser, który znika ze stołu jako pierwszy. Moje sprawdzone makówki śląskie. Jeśli jeszcze nigdy nie robiłeś makówek, nie bój się. Ten rodzinny przepis od 35 lat zawsze mi wychodzi, więc wyjdzie też Tobie. Zapraszam. A my teraz co robimy? Makówki. Śląskie danie, typowo śląskie. Co to jest? Co potrzebujemy? Bagietkę. Najlepiej, żeby była tak 2 dni, nie świeżą. Mak. 250 gram maku. Ale nie pamiętam tego wszystkiego, więc mam mój magiczny zeszyt, który jest ze mną od 37 lat. Pamiętacie? Kiedyś Wam mówiłam, że ten zeszyt jest ze mną od pierwszego dnia, kiedy wyjechałam z Polski do Grecji razem z moim mężem, a było to 35 lat temu. 35 lat temu. Więc ten zeszyt ma 35 lat. W momencie, kiedy wróciliśmy do Polski, musiałam zapisać, jak się robi makówki. Jest to przepis mojej teściowej. Prosty, łatwy, bardzo smaczny. Szukamy. Makówki. Co potrzebujemy do makówek? Pół kilograma maku zmielić. Ja mam 250 gram, dlatego że ja to robię dla nas dwoje tak naprawdę. Ugotować z pół kostki margaryny albo masła. Ja używam masła. No i gotować, aż straci się piana. Dodać rodzynki, dodać migdały wedle uznania. Pół kilograma cukru, 2 łyżki soli i jeszcze raz zagotować. Ugotowaną zawiesinę wlać na spód garnka. Później pokroić bułki, w moim przypadku bagietka, i układać warstwami. I górę posypać kokosem. Dlaczego kokosem? Żeby przypominało o zimie, czyli taki puch śnieżny. No więc zapraszam do oglądania. Mój pomocnik będzie mielił ser na mój sernik, który podepnę w opisie. No i zaczynamy. Jesteśmy dzień przed Wigilią, więc trzeba wszystko dzisiaj dopracować na ostatni guzik. Jutro od rana mieć trochę spokoju. Jak wiecie, jaka Wigilia, taki cały rok, więc będziemy bardzo spokojnie, z uśmiechem na buzi, bez żadnych spięć, bez żadnego pośpiechu. Wszystko zaczniemy wolnym tonem, po australijsku, na luzie, spokojnie, bez stresu. No więc przygotowujemy się do świąt i robimy teraz makówki, a tutaj ser mieli się na sernik. No nic, kochani, zaczynamy. No moi kochani, mamy tutaj mak, wodę, to jest 250 gram maku. Co używam do tego? Słuchajcie, to jest mój magiczny zeszyt. Moje dziewczyny wiedzą, że ten zeszyt istnieje, to jest dla nich.
Tak samo te przepisy, które właśnie robię na YouTube, żeby mogły kiedyś skorzystać, nawet nie musząc pytać mnie, jak się to robi. Wiecie, ten zeszyt jest naprawdę zmasakrowany już co roku od tylu lat. Używam go. Są to przepisy mojej teściowej. Mówiła mi krok po kroku, jak mam robić. Że musi się stracić piana, że dodajemy rodzynki, dodajemy migdały, że zawiesina, musi ta piana, widzicie, taka biała jest ten. No i gotujemy. Ja mielę mak w młynku do kawy. Co dodajemy? No tak jak już Wam mówiłam. Sprawdziłam mak. Mak nie jest gorzki, bo czasami musicie, nim zaczniecie gotować makówki albo jakikolwiek mak, to najlepiej jest właśnie pierwsze sprawdzić, czy nie jest gorzki. Jak jest gorzki, to znaczy, że jest zawilgocony i on zmieni smak. Potrzebujemy do tego masła niesłonego, rodzynki, sułtanki, no i oczywiście płatki migdału. Znaczy to nie są płatki, to są takie słupki migdałów, nie wiem czy widać dobrze. Cukier i sól i to jest wszystko, co... No i bułka, którą potrzebuję, żeby potem zalać tą bułkę właśnie tą zalewą. Powiem Wam, danie naprawdę, jeżeli ktoś nie umie piec makowców, nie lubi na przykład klusek z makiem, polecam tą potrawę, bo jest naprawdę smaczna. Na Wigilię my ją robimy tylko raz w roku, właśnie tylko na Wigilię. Więc tak naprawdę z tęsknotą oczekujemy na tą potrawę, bo jej nie jemy przez cały rok. Dobra, wrzucamy masełko i cukier do tego. Tu piszę pół kostki, to ja nie dam pół kostki, dam tak trochę mniej. Taki kawałek kostki dam na tak małą ilość maku, wystarczy. Teraz cukier i sól. Sól standardowo. No i tutaj daję 2 takie małe łyżeczki soli. Może 1,5 dam, bo jest mało maku. 1,5 dam soli do tego. A cukru, kochani, cukru dodaję po prostu stopniowo, dlatego żeby nie przesłodzić, ale żeby też nie było mało słodkie. To ja tak też daję na oko, jak wszystko. Ale tak mówię, na pół kilo, piszę pół kilo cukru, tak. No to jak mamy połowę porcji, to 250 gram. Powinno wystarczyć. No i teraz musi się to zagotować. Ta pianka nam zniknie. Potem dodamy na chwilę jeszcze rodzynki, na sam koniec i migdały. To wszystko wymieszamy i cała filozofia tej potrawy, a naprawdę jest bardzo smaczna. Co zaraz spróbuję, czy to jest dosyć słone. Jeszcze trochę tu. Słuchaj, pamiętajcie, że musi być biały cukier. Nie ciemny, nie brązowy. Biały cukier. Ja wiem, powiecie, że niezdrowa potrawa. A co w dzisiejszych czasach jest zdrowe? O, cukier to niedobre. Dobre, bo słodkie. No to czekamy, aż nam się zagotuje. No i nasz mak powoli się zaczyna gotować. Pamiętajcie, musicie mieszać, dlatego że mak lubi się przywierać do dna garnka. Więc żeby nam nie przywarło się, nie przypaliło, trzeba mieszać od czasu do czasu. I też uważajcie, bo jak będzie się gotować, to może Wam wykipić, tak jak mleko. Pójdzie do góry i wykipi. Ta pianka musi się stracić i wtedy będzie mak gotowy. To są słowa mojej teściowej. Zobaczcie, jak on idzie do góry. Zobaczcie. Widzicie? Musimy trochę przekręcić i mieszać. Widzicie tą pianę? Pamiętajcie, jak przy mleku trzeba podmuchać, to zejdzie. I teraz czekamy, aż ta piana nam zniknie. Żadnych aromatów, nic nie dodaję. Teraz dodamy nasze rodzynki. I dodajemy nasze migdały. Jak robiłam w Polsce to danie, to pamiętam, jak już było po komunii, ale nie było jeszcze tyle rzeczy. A jak były, to były drogie. Jak ja się uczyłam tej potrawy, to
Nie było tak jak teraz, że są migdały krojone, migdały w płatkach. Były całe migdały ze skórką, które trzeba było pierwsze namoczyć, żeby potem ściągnąć tą skórkę, pokroić. Wiecie, to też był proces. Tak jak mówię, tak jak mielenie na przykład farszu do kapusty i grzybów. No też nikt tego nie mielił, bo nie mieli maszynek. Więc wszystko to kroili. U mnie w domu na przykład tak zostało. A makówki właśnie też. Rodzynki można było kupić i rodzynki się rzuca w całości. Nie trzeba je nawet namaczać, bo one teraz ładnie nasiąkną tą wodą, tą słodką wodą z tym makiem. Ale mówię, cały sekret trwał, cały sekret był właśnie w migdałach. A migdały nigdy nie należały do tanich i dzisiaj też nie należą do tanich, ale mówię, mamy lepszy wybór, dlatego że możemy właśnie już kupić sobie krojone migdały. Mamy zaoszczędzone dobrą godzinę, bo tyle schodziło. Zamoczyć, zalać wrzątkiem, poczekać, aż ta skórka odejdzie od tych migdałów. Nie każda zawsze odeszła, czasami się trzymały jak na psie. No, więc potem trzeba było to pokroić, więc cały proces przygotowania tej potrawy był dużo dłuższy niż teraz. Teraz tylko wrzucamy, zagotuje się, zejdzie właśnie ta piana z tego maku, się wygotuje i wtedy mamy gotowe danie, które możemy, oczywiście robimy to na ciepło. Bułkę mamy, najlepsza jest bułka albo bagietka tak z 2 dni, żeby ona nie była taka świeża, dlatego że ta bułka potem ma wsiąknąć właśnie tą zalewę i makową. Jedni wolą bardziej słodkie, jedni wolą, jeżeli ktoś lubi mało cukru, może dać naprawdę minimalną ilość cukru. No dla mnie jest idealna. Pyszna. No i będziemy teraz, jak się rodzynki nam troszeczkę jeszcze namoczą, pianka zniknie i będziemy już mieli następną potrawę gotową. Potem biorę się za sernik. Napiszcie w komentarzach, czy macie taką potrawę w swoim menu wigilijnym, dlatego że, tak jak mówię, to są dania regionalne. To nie są dania u mnie, na przykład na zachodniopomorskim, w moim domu się tego nie jadło. Ja osobiście lubię tą potrawę, dlatego nauczyłam się jej. Moczkę też lubię, ale moczki nikt nie je, więc oprócz mnie i męża nie przepadają. Jest za dużo bakali, jest piernik. Bardzo dobre jest. Może na przyszły rok zrobię. No, w tym roku będą tylko makówki. Zachodzi o śląskie danie. Z tego regionu, z którego ja jestem, ze Śląska, z okolica Gliwic, a między innymi moje miasto nazywa się Knurów. Dziwna nazwa, ale taka jest. Tam się urodziłam. Więc Knurowie bardzo kiedyś prężne miasteczko, rozwijające się, miało 3 kopalnie. No teraz jest 2, co też nie wiemy, co za chwilę będzie. Wiecie jak to jest. Tak naprawdę był to miasteczko typowo górnicze. No ale cóż, wiecie co jest fajne? W domu chodzi klimatyzacja, bo już teraz gotuję w domu, a na dworze już jest teraz, już wam powiem, 30 stopni. 30 stopni, więc jeszcze nie jest najgorzej. Jutro ma dowalić 38, więc... No i zobaczcie, ta pianka już nam fajnie znika powolutku. Ja mieszam cały czas, dlatego że tak jak mówię, mak lubi przybierać do garnka, a to no potem też psuje smak, robi się goryczka, jeżeli coś się przypiecze, bo no, będzie spalone, tak? Więc lepiej sobie postać chwilę i pomieszać. Jeżeli ktoś nie ma pomysłu na coś słodkiego, polecam. Naprawdę polecam. Makówki, fajna rzecz. To taka drożdżówka makowa, no. Bardziej, i to musi być wilgotne. Ta bułka musi być wilgotna. Nie może to być suche. Jak jest suche, nie będzie dobre, nie będzie smaczne.
Natomiast jeżeli będzie ta masa, będzie to, co zalejemy, będzie wilgotne, ta bułka, to właśnie to ma ten smak, taką soczystość tego. I kiedyś mi się zdarzyło, że miałam za dużo bułki, a za mało zalewy. I moja teściowa powiedziała, że słuchaj, jeżeli coś takiego ci się wydarzy, to zagotuj wodę z cukrem i po prostu polej. I uratujesz tą potrawę. I faktycznie tak zrobiłam i potrawa była uratowana. Pamiętajcie, musi ta potrawa być wilgotna. Ona nie może być sucha. To u góry jest masełko. To nie jest piana, to już jest masło rozpuszczone i bakalia. No i też będziemy robić nasze makówki. Mamy naszą zalewę i ja robię do 2 miseczek. Jedna dla gości wigilijnych, a jedna dla nas. Zobaczymy, jak zostanie więcej, to zrobimy sobie jeszcze w pojemniku i zawsze sobie biorę makówki, jak jedziemy na plażę. To jest taki nasz deserek. To pamiętajcie, na spód dajemy piętki, dlatego że one najwięcej wypijają tej zalewy. Więc nie zapomnijcie dać piętek na sam dół, a potem to już indywidualnie. I to danie się je na zimno. To danie się je na zimno, musi wystygnąć. Najlepsze jest na drugi dzień, kiedy to wszystko ładnie nam nasiąknie. Nie na ciepło, na zimno. I to już wszystko na dziś. Nasze makówki są gotowe, pachną, wyglądają obłędnie i mam nadzieję, że u Was w domu też zaraz zrobi się taki wigilijny klimat. Jeśli ten przepis przywołał u Ciebie wspomnienia z dzieciństwa, daj znać w komentarzach. Napisz, czy u Was w domu robi się podobne potrawy na Wigilię i kto je przygotowywał, mama, babcia, a może Ty. Dalej trzymasz tą tradycję. Dziękuję, że spędziliście ze mną kawałek dnia. Życzę Wam spokojnych przygotowań do świąt, dużo ciepła przy stole i oczywiście smacznych potraw wigilijnych.